Cześć, mam na imię Will i jestem ze Stanów Zjednoczonych. Właśnie kilka tygodni temu podjąłem studia magisterskie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i jestem totalnie tym zachwycony. Mieszkam przez dłuższy czas w Gdańsku, więc dlaczego Poznań? Bo mają w Poznaniu taki specjalny, wyjątkowy kierunek Filologia polska dla obcokrajowców. To jest kierunek dla obcokrajowców, którzy już są na poziomie B2 i chcą doszkolić się w nauce polskiego i też pogłębić swoją wiedzę o kulturze i literaturze. I muszę szczerze przyznać, że jak dotąd te studia przerosły moje najśmielsze oczekiwania. I w dużej mierze właśnie przez tych fantastycznych ludzi, których do tej pory miałem okazję poznać. Na przykład poznałam studenta z Białorusi, który jest prawdziwym kinomanem. Ukończył w Polsce studia filmoznawcze właśnie w Poznaniu. Kiedy studiował na tym kierunku, miał za zadanie podczas jednego z semestrów oglądanie 80 polskich filmów. Naprawdę nie wiedziałam, że polskie kino jest aż tak rozwinięte, ale naprawdę podziwiam i to bardzo miły, inspirujący człowiek. Na naszym kierunku też jest dziewczyna z Ukrainy, która ma dziadka Polaka. Jak była dzieckiem, jej dziadek rozmawiał z nią czasami po polsku. I myślę, że teraz, studiując polonistykę, ona w niej trochę szuka swoich polskich korzeni. Naprawdę kolejne bardzo inspirujące historie. W grupie też jest student z Islandii, który ma kolejną ciekawą historię. Przyjechał do Polski, do Poznania rok temu na intensywny kurs języka polskiego. W ciągu jednego roku nauczył się polskiego od podstaw do poziomu B2. Jak to w ogóle możliwe? W przyszłości zamierza zostać tłumaczem, żeby tłumaczyć polską literaturę na język islandzki. Jest też kilka studentek z Białorusi, które ukończyły studia licencjackie w Polsce, a teraz robią sobie magisterkę. One tak płynnie mówią po polsku, bez żadnego zastanawiania się, że po prostu brakuje mi słów. Jest też druga studentka z Ukrainy, która chodziła do polskiego liceum. Tylko wyobraźcie sobie, jak świetnie posługuje się językiem polskim. A kiedy z nią rozmawiam, mam wrażenie, że rozmawiam z native speakerem języka polskiego. Wona tak cudово володіє polską mową, що мені brakuje słów. I ze względu na to, uczenie się z nimi, z tymi studentkami z Białorusi czy z Ukrainy, to dla mnie postawienie poprzeczki o wiele wyżej. Bo kiedy one coś mówią, odpowiadają na przykład na pytanie profesora, to jest wyzwanie, żebym potem ja zabrał głos łamaną polszczyzną. Na kierunku też jest kilka studentek z Chin, które fantastycznie władają językiem polskim. Każdy z nich ma fascynującą historię o tym, dlaczego przyjechało do Polski, żeby podjąć studia filologiczne. Jedna z nich ukończyła studia licencjackie na UAM i napisała pracę licencjacką na temat twórczości Olgi Tokarczuk. Po prostu kosmos. Dla mnie to mega inspirujące. A wyobraźcie sobie, że w naszej grupie też są dwie Polki z Belgii. Czekaj, co? Właśnie one obie wychowały się częściowo w Polsce, na Podlasiu, a częściowo w Belgii. Chodziły do szkoły i liceum w Belgii, uczyły się w języku francuskim, a ukończyły też tam studia licencjackie. Teraz, podczas studiów magisterskich, przyjechały do Polski na roczną wymianę. Mówią po polsku zupełnie jak native speakerzy, bo native speakerami właśnie są. Ale oprócz ich języków ojczystych, francuskiego i polskiego, też znają mnóstwo innych języków, w tym czeski, japoński, niderlandzki, angielski i na pewno inne języki. To bardzo inteligentne kobiety z niezwykłą historią i doświadczeniem. Przed tym jak podjąłem te studia, dużo znajomych pytało mnie, czy nie lepiej i prościej po prostu podjąć studia filologiczne w Gdańsku. Skoro chcę poprawić swój poziom z polskiego, czemu nie zostać w Gdańsku i uczyć się po prostu z Polakami? No trochę rozumiem ten argument.
Ale właśnie teraz w Poznaniu mam to, co mówimy po angielsku, the best of both worlds, czyli mogę cieszyć się zaletami nauki z dwóch różnych światów. Z jednej strony mam kontakt w języku polskim z wspaniałymi profesorami, ale na takim zupełnie innym poziomie, na takim akademickim poziomie. Z drugiej strony już nawiązałem kontakt z tymi niesamowitymi osobami z całego świata. Łączy nas wspólne pasje, uczenie się i posługiwanie się językiem polskim.